Jak dobrze wiecie, jestem ze Szczecina, kręcę w Szczecinie, a w latach 90. w tych okolicach oj takie samochody się widywało. Trzeba było trochę na nie uważać. I to nie ze względu na to, że ten wóz ma ponad 5 metrów. Waży mniej więcej 2100 kg i gdy jechaliśmy sobie, nie wiem, jakimś Cinquecento, tu uważaliśmy, by nie mieć kolizji. Nie. Tak to ujmę, ciekawe persony jeździły w latach 90. takimi samochodami. Klimat dość ponury, samochód konkretny, trochę mroczny. Powiem wam, nawet ten odcinek kręcę na cmentarzu. W dzisiejszym filmie Mercedes z czasów, w których nie wybierało się wewnątrz koloru ambiente, czy nam ma świecić na różowo, czy na niebiesko. Nie wybierało się pomiędzy benzynką 1.5 turbo, miękką hybrydą, czy też hybrydą typu plug-in lub autem elektrycznym. W tym przypadku było albo V8, albo V12. Mercedes CL 500, proszę Państwa, rocznik 96. Chociaż wiecie co? Jest to CL 500, ale też można ten wóz nazwać jako S500 Coupé. Możecie sobie ten samochód kupić, bo jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Ten wóz został zaprojektowany przez Bruno Sacco. Z pewnością mercedesiarze znają tą osobę. 140 w coupé i nie WAC. I wiecie co? Tak kurczę, designem nawiązuje ten wóz oczywiście do sedana. Aczkolwiek mam wrażenie, że jest on narysowany, że tak to ujmę, w ten sposób, żeby wydawał się jakiś taki bardziej nowoczesny. No bo zobaczcie, te lampy z tyłu też są takie jakby pozaokrąglane. Tutaj nie dochodzą do klapy. Nie ma tutaj przy tablicy rejestracyjnej takiego wcięcia, czy też blendy, ani nic takiego. 5 metrów i 6 centymetrów długości, a mamy tutaj nadwozie dwudrzwiowe. Nie ma tutaj słupków B. No i z przodu te lampy są takie jakby troszeczkę naciągnięte tutaj u góry. Też są trochę takie okrąglejsze. Inny jest zupełnie grill. Takie typowe, konkretne coupé od Mercedesa. Brak słupków B jak w Seku. Ale ten wóz jak wszedł na rynek jakoś w 92 roku właśnie nazywał się Sek też. 500 Sek miał oznaczenie. Później było S500, no i CL 500. CL no to kontynuowano potem przez kolejne dwie generacje. Później znowu powrócono do S Coupé. Z przykrością muszę zaznaczyć, że jeśli dziś pójdziemy do salonu, no to nie będziemy już mogli sobie kupić ani CL, ani S-Coupé. S-Coupé od kilku lat już nie jest produkowane, niestety. Jeszcze jeśli mowa o wyglądzie zewnętrznym, no to oczywiście nie zabrakło tutaj cech stylistycznych spotykanych w innych Mercedesach, w całej gamie właściwie, tak jak na przykład tutaj chromowana listwa, no i dookoła na dole, aczkolwiek jeśli porównamy C140 do W140. Tutaj proszę, jeszcze mamy takie przełamanie dodatkowe. W sedanie go nie ma. Takie ma w zasadzie dziwne troszeczkę proporcje ten samochód. Może się podobać, może się nie podobać. Różne są ogólnie zdania, ale jest naprawdę konkretny. Taki osiłek kulturysta. Nie mamy tu jeszcze parktronika. Tutaj są takie antenki, które się wysuwają, jak wsteczny włączymy. Aczkolwiek w późniejszych latach zastąpiono właśnie je czujnikami parkowania z przodu i z tyłu. Jeśli chodzi o bagażnik 505 litrów, proszę bardzo. Widzieliście ten bajer? To się wysuwa, żebyśmy sobie ręki nie ubrudzili. No już tutaj tak wnikliwie nie będziemy zaglądać. Moje pierdoły, dywaniki, już worek na narty. Pięknie wykończony jest bagażnik. 505 litrów pojemność. Nie jest aż tak super głęboki, ale za to bardzo szeroki. Oczywiście pod spodem mamy koło zapasowe, lewarek i to powinno nam się schować. Wydaje mi się, że nawet jest to oparte na pneumatyce. Wiele tutaj rzeczy jest opartych na pneumatyce. Nawet zamki. Proszę bardzo. Teraz tego nie będzie słuchać, ale wiecie, zamykanie, otwieranie. Bardzo ładnie. Ten samochód ma 29 lat na karku. Zobaczcie. Też tutaj schodzi nam okno. Jeśli mowa o oknach, no to są one klejone, akustyczne. Zobaczcie, jaki kawał okniska. CL, no to gdy otwieramy drzwi, zobaczcie, jak to wszystko tu wygląda. Pamiętam w C216, w CL63 moim, też było coś takiego. Zobaczcie, normalnie mnie tutaj przecież widać, to jest lustrzane, piękny detal. I nie jest to, proszę Państwa, żaden plastik, skóry, prawdziwe, fornir z prawdziwego drewna, dywaniki, welury nawet, to są proszę Państwa welury, ślepki na głośniki, regulacja
fotela, oczywiście z pamięcią, zagłówek też. Zobaczcie, jaka tutaj też jest klamka w ogóle, też z drewnem. No to trochę wygląda inaczej niż w W140. I jeszcze tutaj wisienka na torcie, schoweczek calutki, jest miękko wykończony, znaczy taki flokowany. Kabina pasażerska, fotele są podgrzewane, ale też pompowane. Tutaj jest regulacja. Zajrzymy do tyłu, to taka szybka prezentacja, znaczy chciałem, żeby była szybka, nie wiem jaka wyjdzie. Proszę. Jakbyśmy tutaj jechali, nie wiem, w 4 osoby, takie po 185 cm wzrostu, pomieścilibyśmy się tutaj. Tutaj u góry jeszcze jest też schoweczek na apteczkę. No i widok z perspektywy kierowcy. Przeszklona kabina, ciemna, ale przeszklona. Widoczność jest bardzo dobra. Tak, tutaj mieści prawie 2-metrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą ok, jest miękko, komfortowo, jest pełno miejsca na koła. Możemy nawet o tak sobie w rozkroku lecieć Esą, czy tam CL-em, Esą, kupę Boże. Gdy jedziemy sami oczywiście możemy sobie tutaj, o, proszę bardzo, zagłóweczki z tyłu schować. Jest to elektryczne, czy tam pneumatyczne, nie wiem, już nie będę tego sprawdzał, ale to wszystko chodzi cichutko, przyjemnie, proszę do góry. Deska rozdzielcza niby wygląda tak normalnie, tradycyjnie, mercedesowsko. Jest taka jak w W140, nie wiem czy idealnie ta sama, ale wygląda tak samo. Ale zobaczcie, tutaj mamy środek i te nawiewy są tutaj jakby wyrzucone troszeczkę w bok, ponieważ mamy tutaj bardzo szeroki daszek i miejsce na zegary. Troszeczkę jak w Porsche w zasadzie, bo też raz, dwa, trzy, cztery, 5 tarcz. Wszystkie oczywiście są analogowe, tradycyjne, eleganckie, proste. Przebieg 138 000 km, auto w oryginalnym lakierze jest nawet. Manetka od tempomatu, manetka od wycieraczek, kierunkowskazów długich, włącznik świateł, tutaj oznaczenie, benzynkę, żeby lać. Tutaj regulacja do elektrycznej kierownicy. No i klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa. 29 lat na karku, klima dwustrefowa, panie. Audio, system antypoślizgowy, grzane dupki, kieptacka, proszę, skrzynia, znaczy lewarek, proszę bardzo. Jako iż jest to 96 rok i mały lift, mamy tutaj już 5-stopniową automatyczną skrzynię biegów, nie 4-stopniową, nie było tutaj w ogóle manualnych skrzyni biegów. No i otwieranie okien, regulacja lusterek, roleta, tutaj podłokietnik, też mamy w nim miejsce, jakiś schowek, sporo tutaj drewna, tutaj proszę bardzo, jeden schoweczek, taki mniejszy i tutaj drugi, miękko wykończony, znaczy flokowany i tutaj jeszcze o taki uchwyt na kubek nawet, proszę Państwa, oldschoolowy, miejsce na monety, na długopis, czarna podsufitka, szyberdach, tutaj jeszcze taki panel z przyciskami, nawet fotochromatyczne lusterko, raczej tylko wewnętrzne. A no właśnie, Wam jeszcze nie pokazałem tutaj podajnika pasów. U mnie w CL 63 AMG 216, w ostatnim CL-u jaki był, no nie było tego czegoś. A trzeba przyznać, jest to mega wygodne. Zobaczcie, ja mam fotel naprawdę odsunięty do tyłu i ostro tutaj musiałbym się wychylać, żeby sobie sięgnąć po pas. No a jak ktoś niższy, no to jeszcze bardziej, także super. O, zobaczcie, schowało się. No i dobra, myślę, że możemy gasić i zajrzymy jeszcze pod maskę. Maska, proszę bardzo, najlepiej sobie o tak zrobić i tutaj, o, pyk. 5-litrowe wolno ssące V8 M119, które na samym początku w C140 generowało 326 koni mechanicznych, później 320, tutaj mamy 320 koni. Chłopie, 30 lat temu 320 koni, to była przecież rakieta. Wciąż ten samochód ma fajne osiągi, 470 Nm. Tak jak wcześniej wspomniałem, 5-stopniowa automatyczna skrzynia biegów, już 5G Tronic, ale w tym samochodzie jeszcze ona się nie dostosowuje pod jazdę kierowcy, chyba w 210. No to było już coś takiego, że w zależności jak jechaliśmy, no to skrzynia się potrafiła przyuczyć. Tutaj jeszcze tego nie ma. Ma ten silnik co robić w tym samochodzie? No według różnych źródeł masa takiego bombowca to 2080 kg, 2150. Zużycie paliwa, no cóż, według deklaracji producenta to jest mega ciekawe, bo średnio 12,2 litra jakoś. Wiecie, no nie ma tu komputera pokładowego, jest jedynie ekonomizer. No jadąc 90 km na godzinę, podobno, niby ma tutaj wpisane ten wóz 8,9 litra, miasto mniej więcej 17-18 litrów, no i średnio właśnie 12,2 osiągi. No i też w zależności od źródła przyspieszenie podawane dla tego samochodu, właśnie 500 z 5-stopniową skrzynią biegów, to 7,4 bądź też 7,5.
a prędkość maksymalna 250 km na godzinę, bo kagańczyk. 29-letni Mercedes. Osiągi, nawet jak na dzisiejsze czasy, są spoko. Ciekawe, jakie tutaj wyjdzie 100-200. Myślę, że poniżej 20 sekund, tak z 19, coś takiego. Dobra, to myślę, że mogę ładować się do środka, jeszcze szybki soundcheck i przenosimy się pod autostradę. Aha, ostatnio jakoś nie robię testów wyciszenia, ale tutaj, no kurczę, nie mogłem się oprzeć. Też sobie sprawdźmy, ile tutaj wyjdzie nam decybeli przy 50, 90 i 120 km na godzinę. Tabelka z pomiarami wyciszenia jest w opisie filmu. No dobra, to palimy maszynę, jesteśmy na miejscu. Silniczek generalnie... No słychać, że tu jest V8 pod maską, ale dźwięk nie jest jakiś taki narzucający się strasznie. Jest to w końcu, chciałem powiedzieć limuzyna z segmentu F, ale coupé z segmentu F, bazujące na S-klasie. Że właściwie to jest SA czy CL. Kurczę pieczone, w zależności od rocznika, no. No i dobra, mam nadzieję, że perspektywa jest w porządku. Skrzynia biegów, dwa tryby, Winter oraz Standard. Jedziemy na Standard. Na W jak się ustawi, no to z dwójki nawet maszyna rusza. Od razu dziabniemy sobie, myślę, pomiar 100-200. 250 wpisane, więc 100-200, no to tutaj, kurczę, nie powinno być żadnych... Dobra. O, właśnie tak chciałem zrobić. Żeby nie z za wysokiego biegu po prostu. No, powiem wam, naprawdę ładnie się ten wóz odpycha. Kurczę pieczone. 18:21. Dobra, i tu chwilkę odpuścimy, bo jest pod górkę. Dajemy maszynie troszeczkę odpoczywać. Ja pierniczę. 18,2. 30-letnim prawie samochodem. Technologicznie, no to w zasadzie jeszcze lata 80. są, przecież M119. Kurczę, tu może 200-250 zaraz sprawdzimy. No dobra. Chwilkę będzie pod górkę jest i teraz będzie z górki. Dobra, teraz jest 200. Ale trochę się buja ten samochód, muszę przyznać. Ale domknąć powinien. Dzisiaj boczny wiatr. Nie. I tutaj może być wyprzedzanie. Tak, jest wyprzedzanie. Widzicie, ja już kurczę tak nauczony na tych próbach autostrady, już na pamięć wiem, co się stanie. Mówisz, pierwszy raz takiego gościa widzę, ja już wiem, co on zrobi. Prędkości obrotowe też całkiem niskie, no bo 180 km na godzinę sobie lecę. Czekajcie. 180, najwyższy bieg. Starsze auto, a tak troszeczkę ponad 3000 obrotów, tak 3092. No i dobra. I co tutaj będzie? Będzie coś? Jezu, kickdown przy 180 i normalnie czuć aż wbicie w fotel.
Bujamy się tutaj, no. Profil opony też jest wyższy trochę. Na temperaturę płynu chłodniczego tak nie zwracajcie uwagi, bo ten wskaźnik troszeczkę się tutaj po prostu wiesza, jak jest zimno. Ale bujana. Dobra, 250 i kagańczyk sprawiedliwy na 256 km na godzinę. Budzik, myślę, że był domknięty, kamerka mi zasłania, no nie wiem, zobaczę sobie na nagraniu. 28,6 sekundy, 200-250, 0,8% z górki. Dobra, w sumie nie musimy pędzić dalej. Oldschoolowo zjedziemy sobie na Szmyln. Drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie. No i tutaj dziabniemy sobie soundcheck. Ja pierniczę, samochód tyle lat na karku, ale jednak no co taki Merc, co taki Merc. Takie prędkości nie robią na nim jakiegoś większego wrażenia. Ja bym tutaj na takiej prędkości tylko usztywnił trochę zawieszenie. Czekajcie, tutaj się otwiera, proszę bardzo, jakie w ogóle, patrzcie. No i to w sumie byłoby tyle. Może troszkę niższy profil oponki, no. Ale wtedy, czekajcie, zaraz wam dokończę. Kickdown. Dupa w dół i morda w górę, no. Jak taka motorówka. Ten samochód projektowany był w czasach, kiedy jeszcze nie spinano się aż tak super nad tym, żeby na przykład, nie wiem, tak jak teraz, robi się coraz sztywniejsze samochody, by kurczę oczywiście przy konkurencji wypadały lepiej w prowadzeniu, w pokonywaniu łoś testa, czy tam łoś test, testu łosia po prostu, jak ja mówię dziwnie. No miało być po prostu, tutaj priorytetem był komfort, a nie żeby tam, o, 911 na zakrętach cisnąć. Patrzcie, przecież to jak ten samochód się buja, nie? Nie wiem, czy to coś tutaj będziemy sobie robić. Możemy sobie depnąć trochę jeszcze. Ale pod górę przecież to... No dobra, takie porządkowe 2 paczki, już nie męczymy maszyny. O. No i dobra. I dobra, co? Myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym filmie, w dzisiejszym odcinku. Piękna to była próba autostradowa. Pomiary zrobione. 256 km na godzinę VMAX tego samochodu. Bo kagańczyk chciałby więcej. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się. Ta maszyna wciąż trzyma fason. Oldschoolowa próba autostradowa. Nawet kurczę ta lekka mgiełka też jest taka mroczna jak ten samochód.